I co najciekawsze, właściciel świadomie zrezygnował z fabrycznego 0W30 i postanowił przejść na Motorex Experience FSX 5W40 C3. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W dzisiejszym odcinku wracamy do bardzo ciekawego i dość kontrowersyjnego tematu w świecie nowoczesnych benzynowych silników turbo, zmiany lepkości oleju względem zaleceń producenta. Na warsztat trafia Alfa Romeo Giulia 2.0 GME Q4 po modyfikacji programu, gdzie fabryczne 280 koni mechanicznych i 446 Nm zostały podniesione do około 312 koni mechanicznych i prawie 500 Nm. I co najciekawsze, właściciel świadomie zrezygnował z fabrycznego 0W30 i postanowił przejść na Motorex Experience FSX 5W40 C3, czyli dokładnie ten temat, który bardzo mocno dzieli środowisko Alfisti. Jedni zostają przy fabrycznej specyfikacji, inni próbują iść wyższe lepkości, szczególnie przy mocniej obciążonych silnikach i po modyfikacjach. To też pierwszy etap obserwacji tego auta, więc budujemy sobie punkt odniesienia pod kolejne badania i ewentualne porównania po zmianach interwału. Przesyłka została przygotowana bardzo konkretnie. Mamy 3 próbki: świeży Motorex bez żadnych dodatków, świeży olej z dodatkiem oraz olej przepracowany po ponad 10 tysiącach kilometrów. Pojawia się zatem okazja, żeby spojrzeć nie tylko na sam olej, ale też na wpływ dodatku modyfikującego tarcie. Właściciel na starcie zaznacza, że eksploatacja do lekkich nie należy, auto regularnie jeździ po Krakowie, więc mamy klasyczne miejskie warunki z korkami i częstą pracą na niedogrzanym układzie. A kiedy Giulia wyjeżdża poza miasto, pojawiają się gwałtowne przyspieszenia, wysokie obroty i regularne wykorzystywanie pełnego potencjału po modyfikacji programu. Co ważne, właściciel bardzo świadomie obserwuje zachowanie samochodu po zmianie lepkości, zwraca uwagę na wyraźnie bardziej aksamitną pracę silnika na 5W40 i co ciekawe lepsze zachowanie modułu Multi-Air. Wcześniej przy Shellu 0W30 sporadycznie pojawiały się pojedyncze błędy związane z wypadaniem zapłonu czy sterowaniem elektrozaworem, natomiast po zmianie oleju problem praktycznie przestał występować. I właśnie to jest tutaj bardzo interesujące, bo silniki GME z układem Multi-Air są wyjątkowo wrażliwe na parametry oleju i jego kondycję. Do tego dochodzi podniesiona moc, wyższy moment obrotowy oraz zmodyfikowany zawór upustowy DV+, więc warunki pracy oleju są tutaj zdecydowanie cięższe niż seryjnie przewidywał producent. Po obejrzeniu pierwszych wyników z testu bibułowego MCU, właściciel sam zaczął podejrzewać, że obecny interwał około 10 tysięcy km może być już zbyt ambitny przy takim stylu jazdy i planuje zejść w okolice 8 tysięcy km. Zaraz sprawdzimy, czy reszta testów podtrzyma ten kierunek działania. No to zobaczmy, jak poradził sobie Motorex 5W40 w mocno obciążonej Giulii z Multi-Airem. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w 2 osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym,
Znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw próbka oleju świeżego, później olej świeży plus dodatek i na końcu próbka oleju przepracowanego w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego jest następująca: 92,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Porównujemy do deklaracji producenta. Zgodność w okolicach 3% jest ok. Wskaźnik lepkości niemal idealnie zgodny z deklaracją. Zobaczmy jak wyglądają parametry lepkościowe tego oleju po zastosowaniu dodatku. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 84,2 w 40 stopniach oraz 13,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. W wyniku zastosowanego dodatku następuje redukcja lepkości około 9% w niższej temperaturze oraz około 5% w 100 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 74,1 w 40 stopniach oraz 12,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 166. Liczymy zmiany procentowe. Co ważne, jako punkt odniesienia wstawiamy parametry lepkościowe dla oleju świeżego wraz z dodatkiem. Zmiana parametrów lepkościowych w przedziale od 10 do 12% wydaje się być adekwatna do zadeklarowanego przebiegu. Wskaźnik lepkości praktycznie bez zmian. Nie ma tutaj niepokojących sygnałów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 6, 5, 3 oraz 4. Komentarz: proces spalania jest nietypowy względem niskiego przebiegu oleju, a stan oleju jest pogorszony. Należy pilnie sprawdzić przyczyny. Nieznacznie podwyższona zawartość paliwa. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Na bibułach bardzo dobrze widać, że olej jest już wyraźnie obciążony eksploatacją, plama jest ciemna, rdzeń mocno nasycony, a na krawędziach zaczynają pojawiać się oznaki przegrzewania i utleniania oleju. Jednocześnie nadal zachowana jest całkiem dobra dyspersja zanieczyszczeń, więc olej jeszcze pracuje poprawnie i nie wygląda na totalnie zmiażdżony. Bardziej widać tutaj klasyczny efekt przyciągniętego interwału przy mocno obciążonym silniku po modyfikacji programu. Praktycznie wygląda to tak, że obecne 10 000 km to już prawdopodobnie górna granica rozsądku dla tak użytkowanej Joulii. Skrócenie interwału w okolice 7-8 tysięcy km wydaje się tutaj bardzo sensownym kierunkiem. I jeszcze kilka zdjęć zrobionych urządzeniem Dermline ze światłem UV. Tutaj wyszło kilka bardzo ciekawych rzeczy i moim zdaniem warto to pokazać. Najbardziej rzuca się w oczy wyraźna strefowość plamy. Widać mocno zaznaczoną granicę pomiędzy centralną częścią nasyconą produktami utleniania, a zewnętrzną strefą dyspersyjną. To może sugerować, że pakiet detergentowo-dyspergujący nadal pracuje, ale jest już wyraźnie obciążony. Pod UV bardzo dobrze wychodzi też ciemny pierścień przy granicy migracji, typowy dla nagromadzenia cięższych frakcji i produktów degradacji termicznej. W kilku miejscach pojawiają się wręcz postrzępione krawędzie, co może korelować z intensywną pracą cieplną oleju i dużym obciążeniem turbodoładowanego silnika. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Na początek kwestia dodatku. Widmo podczerwieni pokazuje, że zastosowany dodatek wyraźnie zmienia charakter chemiczny oleju, szczególnie w zakresie pasm dodatków przeciwzużyciowych i modyfikatorów tarcia. W próbce z dodatkiem widać m.in. większą intensywność sygnałów w rejonie 1200-900 cm/-1. Teraz widmo oleju przepracowanego. Tutaj widać już bardzo wyraźnie ślady ciężkiej pracy termicznej oleju. Mocny ujemny pik w okolicach 1740 sugeruje istotne zmiany w obszarze produktów utleniania i degradacji dodatków estrowych. Olej był mocno obciążony cieplnie, ale jednocześnie część składników została już zużyta lub przekształcona chemicznie. Dość mocno zaznacza się także nitrooksydacja i sulfonowanie, co dobrze pasuje do stylu eksploatacji opisanego przez Łukasza: dynamiczna jazda, wysokie obciążenia, częste przyspieszenia i wysokie temperatury pracy turbodoładowanego silnika GME po modyfikacji mapy. Bardzo ciekawy jest natomiast silny pik w okolicach 1100. W tym przypadku może on wskazywać na intensywną obecność produktów utleniania dodatków detergentowo-dyspergujących albo pozostałości związanych z dodatkiem.
i jego przemianami podczas eksploatacji. Przy tym silniku i sposobie użytkowania bardziej wygląda to na efekt przeciążenia chemicznego pakietu dodatków niż klasyczny problem mechaniczny. Co istotne, obraz widma raczej nie potwierdza jednoznacznie jakiejś awarii turbo czy wtryskiwaczy. Gdyby problem z paliwem lub układem do ładowania był wyraźnie nieaktywny, spodziewalibyśmy się mocniejszych sygnałów typowych dla rozcieńczenia paliwem albo bardziej agresywnych zmian oksydacyjnych. Tutaj bardziej wygląda to na kumulację wysokiego obciążenia termicznego i długiego interwału przy podniesionej mocy. Trzeba też pamiętać, że próbka referencyjna dodatku i rzeczywista mieszanina pracująca w silniku nigdy nie tworzą układu idealnie jednorodnego, zatem trudno oczekiwać laboratoryjnej zgodności 1:1 pod względem intensywności i proporcji poszczególnych pasm widma. Podsumowując, końcowy wskaźnik na poziomie około 60% należy ocenić już jako wyraźnie niski. Widać, że przy tak intensywnej eksploatacji podniesionej mocy interwał został po prostu przeciągnięty. W tym konkretnym przypadku zdecydowanie rozsądniej wyglądałby przedział wymiany w okolicach 5 do 7 tysięcy km, szczególnie przy dynamicznej jeździe i wysokim obciążeniu termicznym silnika. A jak Wy oceniacie zaprezentowane wyniki w kontekście całej historii Łukasza? Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!